Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przed Wami jeden z najnowszych zestawów od Kady, czyli Maserati GT2 w skali 1:14. Jutro pokażę Wam drugi zestaw w tej samej skali, czyli Audi R8. Zestawy do recenzji dostałem od Kada Polska, pod filmem macie link do ich Instagrama. Dodatkowo mam dla Was zniżkę 15% na wszystkie zestawy od Kady na humbi.pl. Wystarczy wpisać kod WOJWACH15, a wracając do Maserati, składa się on z 549 elementów. Niedużo, ale nie jest to standardowy, pełnowartościowy zestaw technik, czyli z mechanizmami, z ruchomymi tłokami itd. Tutaj mamy gotową płytę podłogową, gotowe całe podwozie, do której dobudowujemy karoserię, mam nadzieję, że też trochę wnętrza. Maserati jest zdalnie sterowany, będziemy mogli nim sterować za pomocą pilota lub aplikacji w telefonie. Podobne rozwiązanie mogliśmy zobaczyć też w mniejszym zestawie, tym żółtym Rufie, który Wam pokazywałem jakiś czas temu. Więc ten zestaw bardziej trzeba traktować jako samochód do zabawy, do jazdy, a nie jako kolekcjonerski do postawienia na półce. I zajrzyjmy do pudełka. W środku znajdziemy 6 woreczków z klockami, pilot, do którego będziemy potrzebowali 2 baterie 3A, gotowe podwozie, i tak ono się prezentuje. Zaraz odkręcę tą śrubkę, zobaczymy, czy tu jest wejście na baterię, ponieważ w zestawie też jest taki akumulator 500 mAh i pewnie jego tutaj trzeba będzie podłączyć. Dodatkowo jest też ładowarka, kabel do ładowania. Jeśli chodzi o tylne koła, to są solidnie osadzone, nie mają żadnych luzów. Jeśli chodzi o przednie, to jak widzicie lekki luz jest. Tak, i tutaj nie ma możliwości włożenia baterii. Możemy podpiąć akumulator. Na pewno dużo wygodniejsza byłaby opcja podpięcia ładowarki bezpośrednio do tego modułu, bez potrzeby wyjmowania tego akumulatora. Tutaj widzę jeszcze 2 wpięcia, ale nie mam pojęcia, do czego one służą. Może do oświetlenia, ale chyba w tym zestawie oświetlenia nie ma. Dobra, podłączmy, zobaczymy, czy działa. Skręt działa, jazda do przodu, jazda do tyłu. Kada ostatnio nas przyzwyczaiła do zestawów z nadrukami, nawet w tych najmniejszych, tak jak ten bolid F1. Tutaj widać, że jest to bardziej budżetowa wersja i mamy dosyć sporo naklejek. Szkoda, bo wolałbym tutaj zachowaną konsekwencję, że wszystkie nowe zestawy wychodzą już z nadrukami. I zajrzyjmy do instrukcji. Mimo że jest to zestaw na licencji, nie mamy żadnego wprowadzenia. Jedyne zdjęcie prawdziwego Maserati mamy tutaj z boku pudełka, gdzie jest również informacja o licencji. Na końcu jest wykaz wszystkich elementów. Dobra, to zabieram się za budowanie. Może w połowie do Was wrócę, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak ta konstrukcja wygląda, no bo żadnych mechanizmów tutaj do pokazania nie będzie. I mniej więcej 30% budowy już za mną. Jak widzicie, mamy tył. Jest lepiej niż się spodziewałem. Myślałem, że ten proces budowy będzie bardzo, bardzo banalny, ale jak możecie zauważyć, zdarzają się tutaj również jakieś techniki budowania. Trochę ciekawsze. Tutaj mamy skosy uzyskane za pomocą kardanów. To, na co zwróciłem uwagę, to to, że poprawiła się jakość naklejek, które, jak pamiętacie, w zestawach Kady, no kiepsko z tym było. Czarne były wyblakłe, bardziej szare. Czasem były te naklejki rozlane. Tutaj, jak widzicie,
Czarny jest rzeczywiście kolorem czarnym. No i nawet przy tych małych napisach nie są one rozlane. Tutaj chyba lepiej będzie to widać, bo są jeszcze mniejsze te napisy. Ale nadal kolor naklejek, odcień różni się od tego, który mamy na klockach. Ani Lego, ani Kada jak do tej pory nie potrafią tutaj tego problemu rozwiązać. Szczególnie na dużych powierzchniach, na panelach ta różnica w odcieniu jest mocno widoczna. Za mną jakieś 65-70% budowy i pokażę Wam, jak ta konstrukcja wygląda od środka. I Maserati jest już gotowe. Jeśli chodzi o proces budowy, no to jest on trochę ciekawszy niż się spodziewałem, bo myślałem, że będzie tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo banalnie. Jest kilka w miarę ciekawych technik budowania, no ale umówmy się, budujemy tutaj tylko i wyłącznie karoserię, nie ma żadnych mechanizmów, więc bardziej ten proces porównałbym do, jeśli mówimy o Lego, do zestawów z pullbackiem, czyli tych zestawów za 200, około 250 zł jak Ford Mustang, gdzie też nie mamy żadnych mechanizmów. No tutaj jest ta jedyna przewaga, że kupując zestaw praktycznie w tej samej cenie mamy dodatkowo funkcję zdalnego sterowania. Są takie momenty, gdzie potrzebujemy trochę akrobatyki, tak jak zamocowanie tego elementu. No jest to dosyć uciążliwy moment i mnie zajął kilka dobrych minut. Jeśli chodzi o wytrzymałość konstrukcji, to jest nieźle. Tutaj szczególnie jeśli chodzi o dach, jest to dobrze usztywnione. Trochę gorzej jest tutaj, ponieważ jest to zestaw głównie służący do jazdy, często też po mieszkaniu, więc myślę, że przy jakichś mocniejszych uderzeniach tutaj te elementy klasyczne mogą finalnie odpaść. Mnie podczas testowania, jeśli odpadały, to przy jakimś uderzeniu tutaj te wewnętrzne czarne elementy. Jeśli chodzi o wygląd, to na żywo podoba mi się bardziej niż na renderach. Chyba najlepiej wygląda tył, choć no, nie da się ukryć, że jest to dosyć uproszczony model. Najgorzej oczywiście prezentuje się wnętrze, ponieważ praktycznie całość zajmuje tutaj ten moduł służący do napędu. W środku mamy za mały fotel, no i kierownicę. Jak dla mnie za małe koła, czyli to, co się zdarza praktycznie we wszystkich zestawach w tej skali, zarówno w Kadzie, jak i w Lego. Z przodu ta wolna przestrzeń w nadkolach jest mniejsza, no i też dzięki temu wygląda lepiej. Jest jedna wtopa, jeśli chodzi o bieżnik na oponach. Tutaj możecie zobaczyć, że są ustawione w dwóch różnych kierunkach. To są koła, których nie da się odpiąć, przepiąć, odwrócić, więc niestety to musi tak zostać. Ale co ciekawe, w instrukcji również mamy tutaj odwrócony bieżnik na jednym kole. Także błąd raczej nie wynika z pomyłki na linii produkcyjnej, a raczej pojawił się już na etapie projektowania bądź tworzenia instrukcji. Ci z Was, którzy oglądali już trochę moich filmów, to na pewno się domyślają, że nie jest to zestaw dla mnie. Ja jednak wolę modele, gdzie mamy mechanizmy, funkcje, które sami budujemy, ewentualnie z możliwością zelektryfikowania, ale nie kosztem tych wszystkich funkcjonalności. Na pewno jest to jakaś alternatywa dla kilkukrotnie droższego zestawu od Lego, choć tutaj na pewno dzieje się minimalnie więcej, ponieważ budujemy skręt, jednak całą płytę podłogową, no i tutaj dodatkowo mamy oświetlenie, ale no mają dużo podobieństw, nawet to, że jest kiepsko usztywniony przód w jednym i w drugim, tył zresztą też. Dobra, teraz zobaczmy sobie, jak jeździ, zobaczymy, który jest szybszy.
Teraz zobaczmy, jak to działa na aplikacji. Po pierwsze, tutaj tym suwakiem możemy sobie ustawić prędkość. Teraz, jak widzicie, on jedzie bardzo powoli. A ustawiając suwak na maksa, jedzie po prostu z największą prędkością. Nadal niestety nie ma częściowego skrętu, jest tylko maksymalny. Jest przycisk do świateł, ale jak widzieliście w zestawie tutaj oświetlenia nie ma. Dodatkowo możemy sobie programować trasę, czyli jazda na wprost. Tutaj jedynkę możemy zmienić sobie, to jest ilość sekund. Później zrobimy sobie skręt w prawo i zobaczmy, czy to zadziała. Jak widzieliście, jak najbardziej tak, czyli można sobie ustawiać czas, można sobie ustawić konkretną trasę, gdzie ma skręcać, po ilu sekundach. Tutaj jeszcze, jak widzicie, są jakieś dźwięki. Jak mogliście zobaczyć, Maserati jest trochę szybszy, ale z kolei zestaw od Lego na pewno jest bardziej zwrotny. Podsumowując, na pewno nie jest to zestaw stricte dla miłośników serii Technik, dla tych, którzy tak jak ja lubią mechanizmy, funkcje. Tutaj bardziej kupujemy model zdalnie sterowany z dodatkową opcją zbudowania karoserii, głównie z elementów technikowych. Na pewno jest to dużo tańsza alternatywa dla tego typu zestawów od Lego. Ja na pewno wolałbym dołożyć koło stówki i kupić już pełnowartościowy zestaw technikowy, taki jak na przykład ten. Ja to Maserati i jeszcze jutro Audi pokazuję Wam bardziej jako ciekawostkę i nie będę w przyszłości wracał już do zestawów z gotowym podwoziem, bo każdy kolejny będzie się różnił tylko karoserią. A ja z niecierpliwością czekam już, aż w polskiej dystrybucji pojawią się dwa modele w skali 1:8. Myślę, że tam rzeczywiście będzie dużo mięsa technikowego. W pierwszej kolejności chyba pojawi się Yongwong, chyba tak się wymawia nazwę tego samochodu. No i oczywiście Lotus. Oba zestawy zobaczycie na moim kanale. Czekam na Wasze komentarze. Jestem ciekawy, co Wy sądzicie o takich modelach, zestawach z gotowym podwoziem. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.